Dzień dobry, tutaj jestem, już do Was idę i opowiadam, co też zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, bo ostatni tydzień spędziłem na 4 piwka na stół w popielniczce PET. Ktoś zna te słowa? Jak tak, to pewnie będziecie wiedzieć, gdzie byłem. Pyszna zabawa przez ostatni tydzień, ale czas wrócić do realiów i do pracy. No i dzisiaj jesteśmy na naszym dachu, który udało się w ostatniej chwili pokryć plandeką. Taką bardzo grubą plandeką. Mam znajomego, który się tym zajmuje, więc ogarnął temat. Co jest pod spodem w takim razie? Mamy krokwie, które widzieliście, że były sznurkowane od spodu. Pomiędzy krokwie weszła wełna i to żeśmy robili jeszcze, wełnę żeśmy wkładali z góry. Łatwiejsza praca, nie trzeba się, wiecie, bawić nad głową, czyli mamy izolację termiczną. Na to przyszła membrana, no tak naprawdę wiatroodporna, można powiedzieć, tak? Czyli membrana dachowa, również tam termicznie troszeczkę pomaga. I następna rzecz, która przyszła na membranę, na krokwie, to były dystanse, takie 2 cm grubości łaty, które były nabijane na krokwie. Po co? Po to, aby oddalić się, odsunąć się płytę USB od membrany. Czyli robimy takie przerwy, te materiały mają się nie stykać. Wilgoć, która może się pojawić na membranie, ma nie dotykać płyty. Myślę, że na razie wszystko jasno. Tutaj można oczywiście sobie już skakać i tak dalej, ponieważ wykorzystaliśmy płytę USB. Wydaje mi się, że jedyny taki dosyć sensowny pomysł, 18, grubość 18 mm, to daje nam nie za dużą wagę, chociaż oczywiście te płyty są mega ciężkie, bo to były pełne formatki, czyli 1250 na 2,5 metra. I tutaj powiem Wam tylko jedną rzecz, mamy tutaj, nie wiem czy to widać, mamy do dachu, do kalenicy mamy jakieś, nie wiem, z 1,5 metra, może trochę więcej. I słuchajcie, udało się z drugiej strony cały pakiet OSB dociągnąć aż tutaj do kalenicy i przechodziliśmy przez dach z tym materiałem, ponieważ mówię, no ciężkie to trochę jest, a tak żeśmy schodzili tylko w dół, więc to było bardzo, bardzo duże ułatwienie. Roman, serdecznie dzięki za sprzęt ciężki do takich prac. Czyli poszło na to OSB i na to przyszła już właśnie plandeka. W tym momencie mamy to już jakby zabezpieczone w 100%. Tu mam, słuchajcie, tylko 5,5 stopnia spadu, więc bardzo niedużo. To już się zalicza do dachów płaskich, więc musiałem być pewny, że nic mi nie będzie ciekło na głowę. Oczywiście później będzie mogło tutaj jeszcze coś przyjść więcej, czy gąd, czy jakieś tam inne materiały. Myślałem również o membranie EPDM, ale musiałem się tutaj bawić z sklejeniem, a z tą plandeką tego robić nie muszę. Jeszcze tutaj będzie coś, pójdzie tutaj wzdłuż, czyli tutaj w tym takim pseudo małym koszu, pójdzie tutaj opierzenie z blachy, takie podłożone głęboko pod gąd i będzie wychodziło to na plandekę. I również opierzenie będzie boczne, czyli te takie, no nie wiem jak to się nawet nazywa, opierzenie boczne, które prowadzi wodę wzdłuż krawędzi dachu na dół. I na samej krawędzi oczywiście będzie kolejne opierzenie, blacha, która woda z dachu nie będzie się gdzieś zawijać, tylko będzie spadała już do rynny. Tyle w temacie na dzień dzisiejszy. Od poniedziałku zaczynamy kolejne prace z ścianami i tak dalej. Zobaczycie, co będziemy robić dalej. A tutaj, no cóż, były już tutaj deszcze, nic nie przecieka, więc jestem bardzo zadowolony. Pogoda dopisała. No i właśnie ten tydzień przed moim wyjazdem to była bardzo, że tak powiem, pracochłonna część tego, co tu robimy. No i walka z czasem, bo
jeden dzień spędziliśmy w pełnym deszczu. Niestety, nie było innej opcji. Trzeba było zasuwać kurtki przeciwdeszczowe i jechaliśmy ostro. Dobra, do zobaczenia w takim razie w kolejnych filmach. Cześć!